Hej, hej, zapraszam Was na finałową podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Dziś pokonamy Mergo oraz przejdziemy przez wszystkie 3 zakończenia. Swoją drogą, dzięki broni KOS mamy teraz bardzo ciekawe ruchy, nie uważacie? No ale czas wrócić do standardowych run, bo czeka nas jeszcze trochę walki. Tu będzie sporo cieni Jarnam, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że królową Jarnam spotkamy. Na szczęście są tu dla nas łatwi, to nie jest powtórka walki z bossem. I tu zaczyna się najlepszy spot podstawki do farmienia ech, bo są tu aż 3 świnie. A w tym 2 można wykorzystać jako taran na kolejne cienie Jarnam. Okej, to się nie udało w 100%, więc wykończymy świnkę i zbierzmy lód. Zbadajmy też boczne przejście. Tu dzwonniczka przyzywałaby nam przeciwników, gdybyśmy byli w trybie online.
No i tu czeka na nas ostatni skitter. Dobra, teraz spotkajmy królową Jarną. Zauważcie, że tym razem nie jest w ciąży. Ma związane ręce i wpatruje się w budynek, gdzie jest pilnowany Melgo i płacze. Być może martwi się o swoje dziecko, bo nigdy nie chciała go oddać. Tak naprawdę moglibyśmy ją zabić i nic nam nie zrobi, ale mam co do niej inne plany, które zobaczycie pod koniec walki. No i teraz czeka tu na nas jedna wielka tajemnica. Dlaczego w tej skrzyni jest krew Józefki? Krew tą dostaliśmy 2 razy. Od żywej Józefki na początku gry i gdy zamieniliśmy przemienioną Józefkę w tego niebieskiego emisariusza. Dlaczego więc znajdujemy krew tutaj? Nie mam pojęcia i tak naprawdę wielu z nas, wielu graczy nie wie, co o tym myśleć. Więc możemy wy macie jakieś teorie? Okej, wchodzimy do sali pełnej umarłych uczniów ze szkoły Menzies, a przed nami jest mamka Melgo. W CatContencie było kilka wersji na cutscenkę i link umieszczę w opisie. Natomiast zwróćcie uwagę, że mamka, która jest wielką, nie ma postaci. Szata okrywa coś, czego nie widzimy. Wiemy, że bez postaci był Oedon. Czyżby mamka była Oedonem? No i muzyka, słuchajcie, to jest kołysanka. Ta kołysanka, którą znamy z walki z ojcem Gascoignem, która przypominała mu, że nie jest bestią. Także tak naprawdę melodię ostatniego bossa, oficjalnego ostatniego bossa, znaliśmy już od początku gry. No i użyjemy zresztą tej pozytywki, by uspokoić płacz Melgo.
Gdybyśmy nie użyli pozytywki, to Mergo płakałby trochę dłużej. Jak widzicie, boss nie był trudny, zwłaszcza w porównaniu do bossów z DNC. Przeczytajmy ostatni opis 1/4 pępowiny. Każdy wielki traci swe dziecię, a później wyczekuje jego namiastki. Ten Colt udzielił Menzisowi audiencji u Mergo, w wyniku czego doszło do poronienia ich mózgów. Tak. Szkoła Menzis wykorzystała pępowinę do przyzwania wielkiego i potracili przy tym życie. Zostali uwięzieni w koszmarze Menzisa, choć Mikołasz chyba nie miał nic przeciwko. Wróćmy do królowej Jarnam, która nam podziękuje. Dobra, czas iść do snu tropiciela, który nie wygląda już tak samo. Good hunter, you have come. Dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Very well, let me... Good hunter, farewell. Ja się przygotuję do czekającej nas walki i widzimy się za chwilę. Czas na zakończenie numer 1, czyli zakończenie najłatwiejsze. Po prostu się poddamy. Good hunter, now you will die. You will from this Farewell, my keen hunter. Fear the blood. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Tak, jak widzieliście, obudziliśmy się o świcie. Czyli zakończyła się noc polowania, a my już nie wrócimy do snu tropiciela, jeżeli zginiemy. W nowej grze Plus grób, przy którym modli się lalka, zostałby na tym miejscu.
German zabijał tropicieli, by nie musieli być już uwięzieni we śnie i to była taka jego łaska dla tropicieli. Ach, ktoś nawet policzył, ile grobów jest w tym ogrodzie Germana. Nowa gra plus jest więc trudniejsza. Pojawia się dodatkowy grób i dialog z lalką, która opowiada, że leży tu dobry tropiciel. No i to tyle. Czas na drugie zakończenie, w którym będziemy walczyć z Germanem. Ale jeszcze nie zjemy 1/3 pępowiny. Zwróćcie uwagę na ost. Mnie on osobiście bardzo przypominał ost dotyczący Emmy z Sekiro. No i tekst też jest też dosyć ciekawy. And so, the hunt begins again. Tak. Przez to, że zabiliśmy Germana, to Flora postanowiła, że zajmiemy jego miejsce i nawet jeździmy na jego wózku, a łowy się nie skończyły. Dzięki temu, że pokonaliśmy Germana, to będziemy mogli kupić jego broń i tym samym dostać trofeum za wszystkie zebrane bronie w podstawce.
No i ostatnie zakończenie to ponowna walka z Germanem, ale tym razem zażyjemy 1/3 pępowiny. W walce z Florą też jest tekst, ale nie zdążymy go usłyszeć. I dotyczy klątwy. Muzyka Flory jest bardzo niepokojąca w pewnym momencie, a później pod koniec znów wraca do łagodnego tematu. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, for you will be freed from this terrible hunter's dream. Dear, oh dear, what was it? The hunt, the blood, or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt.
Are you cold? Oh, good hunter. Okej, dzięki temu, że zażyliśmy pępowinę, to staliśmy się wielkim. Przeczytajmy sobie opisy po Germanii. O, teraz puszczę Wam opisy innych broni, można sobie zapauzować. No i to koniec naszej przygody z Bloodborne'em. Dla mnie to jedna z tych gier, o której się szybko nie zapomina. Za każdą nową teorią czy ciekawostką apetyt na tą historię rósł. A gdy dowiedziałam się, że każdy tekst soundtracku ma znaczenie i jest w prawdziwym języku i jest kompatybilny z historią, to definitywnie w tej grze się zakochałam. Ja po prostu w niej przepadłam. Wierzę, że za kolejne 8 lat dowiemy się o tej grze jeszcze czegoś nowego i znów zapragniemy zagłębić się w jej świat. Dziękuję Wam za tą wspólną, długą przygodę. Dziękuję za wszystkie ciekawostki i teorie. W dalszym ciągu zachęcam do dzielenia się ciekawostkami i teoriami. I być może do zobaczenia w przyszłych projektach. Pa, pa.